Być może masz już 100 000 złotych, a może dopiero do nich dążysz, budując poduszkę finansową, inwestując pierwsze kwoty i zaczynając przygodę z ETF-ami i obligacjami. Niezależnie od tego, w której grupie jesteś, 100 000 złotych to moment graniczny. To pierwszy prawdziwy kamień milowy na drodze do niezależności finansowej. Moment, w którym pieniądze przestają być tylko oszczędnościami, a zaczynają być kapitałem, który można pomnożyć. W tym odcinku pokażę Ci, jak zbudować i zainwestować portfel o wartości 100 000 złotych. Taki, który jest odporny na kryzysy, prosty w prowadzeniu, realnie rośnie w czasie i który może stać się fundamentem Twojej finansowej wolności. A jeśli dziś masz 5, 10 czy 20 tysięcy, to potraktuj ten film jak mapę. Zobaczysz, gdzie zmierzasz i jak przygotować się na moment, w którym ta kwota stanie się Twoją codziennością. W świecie inwestowania mówi się często, że pierwsze 100 tysięcy jest najtrudniejsze. Nie dlatego, że później jest łatwo, ale dlatego, że od tego momentu procent składany przestaje być teorią z książki, a zaczyna mieć realny, widoczny wpływ na Twoje życie. Bazując na mojej miniserii o inwestowaniu konkretnych kwot, przy 5 tysiącach uczysz się podstaw, przy 20 tysiącach zaczynasz budować strategię, mając 50 tysięcy złotych możesz wprowadzać elementy znane profesjonalistom. Gdy osiągniesz poziom 100 tysięcy złotych, zaczynasz zadawać sobie pytania, gdzie chcę być za 10 do 15 lat? Jak te środki mogą pomóc mi w osiągnięciu niezależności finansowej? To moment, w którym emocje stają się silniejsze, a konsekwencje błędów większe. 10% wahania tak dużego portfela to już 10 tysięcy złotych w górę albo w dół. Dlatego właśnie portfel na tym poziomie musi być stabilny, zdywersyfikowany i odporny zarówno na kryzysy na rynku, jak i Twoje emocje. A jednocześnie musi dawać szansę na realny wzrost, bo 100 tysięcy to dopiero początek drogi. Zanim przejdziemy do struktury portfela, zatrzymajmy się na chwilę przy pytaniu, po co w ogóle inwestujesz? Przy kapitale rzędu 100 tysięcy złotych najczęściej stoi już za Tobą kilka lat pracy, oszczędzania i świadomych wyborów. To nie jest kwota, która przyszła sama, ale nawet jeśli Twój kapitał na inwestycje jest znacznie mniejszy, to rozwiązania, które tu pokazuję, są adekwatne dla obu sytuacji. Nie będę proponował ulokowania wszystkich środków w jedną spółkę, nawet jeśli nazywa się Nvidia, Tesla czy Palantir. Giełdowi bohaterowie ostatnich lat. Moim celem nie jest złoty strzał i zarobienie 3000% na jednej spółce. Celem jest zbudowanie portfela, który ma rację bytu w perspektywie 5, 10 czy 20 lat. Inwestujesz po to, żeby Twoje pieniądze nie traciły wartości przez inflację. Po to, by zachować i powiększyć siłę nabywczą swoich pieniędzy. By budować bezpieczeństwo finansowe i mieć coraz większą elastyczność w życiu. Nawet jeśli dziś nie masz jeszcze bardzo precyzyjnej wizji swojej przyszłości, jedno jest jasne. Chcesz, żeby pieniądze stały się narzędziem, a nie ciężarem. I dlatego portfel, który za chwilę Ci pokażę, nie jest oparty na przeczuciu, tylko na dywersyfikacji, globalnym wzroście i rozsądnie dobranym ryzyku. Ma charakter wzrostowy, ale bez przesadnej agresji. Oto portfel, który sam wybieram przy kapitale 100 tysięcy złotych. Przyjmuję strukturę, w której 30% portfela trafia do obligacji skarbowych indeksowanych inflacją, COI lub EDO, jako stabilny fundament bezpieczeństwa. Kolejne 40% to szeroki ETF globalny, taki jak iShares ACFI lub Vanguard All World, który buduje trzon wzrostowy portfela. 10% przeznaczam na ETF sektorowy z ekspozycją na sztuczną inteligencję, choć w bardziej zachowawczej wersji można go zastąpić klasycznym ETF-em na S&P 500. 15% portfela kieruje na polskie akcje, aby zachować lokalną ekspozycję i skorzystać z atrakcyjnych wycen krajowych spółek. Ostatnie 5% przeznaczam na złoto fizyczne w formie monet bulionowych lub sztabek, aby dodać portfelowi odporności na skrajne scenariusze i ryzyka systemowe. Portfel ma charakter zrównoważony, solidny komponent ochronny, mocny rdzeń globalny, element trendów przyszłości, lokalną ekspozycję i długoterminowy twardy składnik w postaci złota. To nie jest układ na rok, to jest struktura, do której można dokładać cegiełki przez lata. Część obligacyjna portfela to przede wszystkim stabilizator kapitału. Obligacje skarbowe to w najprostszym ujęciu pożyczka udzielana państwu. Kupujesz polski dług, a państwo co roku płaci Ci odsetki od Twojego kapitału. Dla polskiego inwestora najbardziej logicznym wyborem są obligacje indeksowane inflacją, COI i EDO, dostępne bezpośrednio na stronie obligacjeskarbowe.pl lub w oddziałach PKO BP. COI to obligacje czteroletnie,
bardziej elastyczne, dobre jeśli nie chcesz zamrażać środków na dekadę. EDO to obligacje dziesięcioletnie, stworzone dla cierpliwych. Oferują wyższe oprocentowanie startowe i większą marżę ponad inflację w kolejnych latach. Przy portfelu rzędu 100 tysięcy złotych 30% w obligacjach nie ma bić rekordów stóp zwrotu. Ma dawać Ci spokój, kiedy rynki akcji spadają, a nagłówki w gazetach informują o krachu. To element, który sprawia, że nie panikujesz, tylko trzymasz wcześniej obrany kurs. Serce portfela to ETF globalny. Masz tu dwie opcje do wyboru. Fundusz iShares ADSV lub Vanguard All World. To ETF-y, które dają Ci dostęp do kilku tysięcy spółek z całego świata. Od gigantów technologii w USA, przez europejskie koncerny przemysłowe, aż po szybko rosnące rynki wschodzące. Różnią się szczegółami konstrukcji indeksu. iShares ma większy udział rynków rozwiniętych, Vanguard ma szerszy koszyk, ale dla inwestora detalicznego zachowują się niemal identycznie. Największy ciężar w obu funduszach stanowią wciąż Stany Zjednoczone, czyli absolutne centrum globalnej innowacji. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, te firmy pchają światową gospodarkę do przodu, a ty masz do nich dostęp bez wybierania pojedynczych zwycięzców. I to jest właśnie klucz. Kupując ETF globalny, nie musisz zgadywać, kto będzie następną Nvidią. Inwestując w szeroki indeks, po prostu kupujesz wzrost globalnej gospodarki jako całości. Globalne ETF-y historycznie dostarczały rocznie średnio 7–9% zysku, mimo że po drodze zdarzały się recesje, kryzysy bankowe i pandemie. Kolejnym elementem portfela, 10%, są ETF-y sektorowe. I tutaj stawiam przede wszystkim na sztuczną inteligencję. Nie dlatego, że to modne hasło, ale dlatego, że AI stała się dziś realnym mechanizmem napędowym globalnej gospodarki. Firmy na całym świecie zwiększają produktywność dzięki automatyzacji, algorytmom predykcyjnym, analizie danych, a także nowej infrastrukturze obliczeniowej. Dlatego wybieram rozwiązania oparte na szerokiej ekspozycji na cały ekosystem AI. Proponuję jeden fundusz z trzech poniższych: LNG Artificial Intelligence, Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data czy Wisdom Tree AI. Każdy z tych funduszy działa jak okno na świat firm, które budują fundamenty sztucznej inteligencji oraz tych, które wdrażają ją na ogromną skalę. To połączenie spółek tworzących oprogramowanie, producentów chipów, dostawców chmury i infrastruktury. Dzięki temu nie obstawiasz jednej karty, tylko kupujesz cały megatrend, który będzie kształtował kolejną dekadę. Warto też pamiętać, że ETF-y sektorowe, zwłaszcza w obszarze tak dynamicznym jak AI, mają swoją charakterystykę. Potrafią rosnąć szybciej niż szeroki rynek, ale również mocniej reagują na korekty. Dlatego trzymam je jako dodatek do portfela, nie jako jego centrum. Jeśli jednak wolisz stabilniejszą ścieżkę, możesz w tym miejscu zastąpić ETF-y AI klasycznym ETF-em na 500 największych amerykańskich firm, czyli S&P 500. To wciąż ekspozycja na największe globalne spółki, które również korzystają z rewolucji AI, ale w ramach szerokiego, bardziej przewidywalnego indeksu. S&P 500 ma niższą zmienność i jest opcją dla inwestorów, którzy chcą uczestniczyć w amerykańskim wzroście gospodarczym, ale bez charakterystycznych dla sektorów przyszłości gwałtownych wahań. Polska część portfela to niewielki, ale ważny element całości. Nasz rynek jest mały w skali świata, ale dla inwestora z Polski ma jedną przewagę, której nie da się zignorować. Jest ci po prostu bliższy. Znasz lokalne firmy, rozumiesz ich modele biznesowe, działają w tej samej gospodarce, w której żyjesz i wydajesz pieniądze. Do tego dywidendy otrzymujesz w złotówkach, co daje naturalne dopasowania do Twoich codziennych wydatków. Warto rozważyć stabilne, ale rozwojowe spółki dywidendowe z indeksu MWIG40 lub WIG20, takie jak Dom Development, Kenty, Asseco, Kruk czy Cyberfolks. Dają one nie tylko regularne wypłaty z zysków, ale też są dobrze zarządzanymi przedsiębiorstwami. Ostatni element portfela to złoto fizyczne. I zatrzymam się tu na dłuższą chwilę, zwłaszcza że złoto jest ostatnio modnym tematem. Czy warto kupować ten kruszec, gdy ceny są w okolicach historycznych szczytów? Ostatnie 2 lata to istny rajd na złocie. Paradoksalnie, jeśli nie masz jeszcze żadnej ekspozycji na ten metal, moim zdaniem warto w niego zainwestować. Jednak pod kilkoma warunkami. Traktujesz złoto jako element długoterminowej strategii, akceptujesz fakt, że po tak silnych wzrostach mogą przyjść korekty oraz myślisz w horyzoncie 5 do 10 lat, a nie 5 do 10 miesięcy. W ostatnich latach złoto zaliczyło bardzo dynamiczny ruch w górę. W niektórych walutach jego cena potrafiła się niemal podwoić.
To nie jest normalne tempo dla aktywa, które w długim terminie rośnie przeciętnie po kilka procent rocznie. Złoto rośnie przede wszystkim dlatego, że spada siła nabywcza walut papierowych, dolarów, euro czy złotego. Ostatnie ruchy na tym kruszcu były nienaturalnie silne, ale nie zmienia to faktu. Fundamenty dla złota pozostają mocne. Na świecie rośnie zadłużenie oraz rośnie pokusa rozwiązywania problemów kolejnymi dodrukami pieniędzy. Do tego banki centralne kupują złoto na potęgę. W długim terminie to wszystko wspiera wyceny złota. Dlatego dla kogoś, kto nie ma żadnej ekspozycji na ten metal, sensowne jest uzupełnienie portfela o złoto w niewielkiej części 5%. Złoto fizyczne w postaci rozpoznawalnych monet bulionowych lub mniejszych sztabek pełni wtedy rolę twardego składnika majątku, który nie zależy od jednego systemu finansowego. Ważne, żeby nie traktować tego jako spekulacji, kupuję, bo rośnie, tylko jako element dywersyfikacji. A teraz mój ulubiony rozdział. Przy kapitale rzędu 100 tysięcy złotych optymalizacja podatkowa przestaje być sympatycznym bonusem. Staje się koniecznością, bo im większy portfel, tym bardziej liczy się nie tylko to, ile zarabiasz, ale ile z tego zostaje w Twojej kieszeni. W tym celu warto otworzyć konta emerytalne. IKE działa jak długoterminowy parasol nad Twoim majątkiem. Masz pełną swobodę inwestowania. Możesz kupować te same ETF-y, akcje i obligacje, które masz na zwykłym koncie maklerskim. Różnica polega na tym, że jeśli wytrzymasz do 60 roku życia, nie zapłacisz podatku Belki od wypracowanych zysków. Przy horyzoncie 15 do 20 lat ta oszczędność działa jak turbo doładowanie procentu składanego. IGZE idzie jeszcze o krok dalej, bo nagradza Cię już dziś. Limit wpłat w 2025 roku wynosi 10 407 zł, a każdą złotówkę możesz odliczyć w rocznym PIT. Jeśli jesteś w drugim progu podatkowym i płacisz 32% podatku, zwrot wyniesie 3300 zł. Przy kapitale rzędu 100 tysięcy złotych bardzo łatwo wpaść w pułapkę myślenia: poczekam z zakupami, aż będzie taniej. To naturalne, stawka jest większa, więc rośnie obawa przed złym timingiem. Problem polega na tym, że idealny moment widać dopiero po fakcie. Analiza wsteczna jest zawsze skuteczna. Rynek potrafi rosnąć, kiedy wszyscy czekają na spadki, i spadać wtedy, gdy panuje euforia. Dlatego właśnie jednym z najskuteczniejszych narzędzi na tym etapie jest strategia dollar cost averaging, czyli rozłożenie zakupów w czasie. Zamiast inwestować całość jednego dnia, możesz podzielić zakupy ETF-ów i akcji na kilka transz, miesięcznych albo kwartalnych. Kupujesz wtedy po różnych cenach, uśredniasz koszt nabycia i chronisz się przed sytuacją, w której wrzucasz cały kapitał tuż przed większą korektą. A co równie ważne, DCA wycisza emocje. Zamiast śledzić wykresy z poczuciem, że musisz trafić idealnie, realizujesz prosty, spokojny plan, który działa nawet wtedy, gdy rynek zachowuje się chaotycznie. Zanim dopłyniemy do brzegu, chcę poruszyć jeszcze jeden temat: rebalansowanie. Chodzi tu o regularne przywracanie pierwotnych proporcji portfela, raz w roku, raz na pół roku, albo wtedy, gdy któryś z elementów wyraźnie odjeżdża od założonego poziomu. To prosta zasada, ale o ogromnym znaczeniu. Nie pozwalasz, by przypadkowe wahania rynku zdeformowały strategię, którą wdrażasz. Wyobraź sobie sytuację, w której ETF globalny zamiast zakładanych 40% urósł do 60% portfela, a część obligacyjna spadła z 30% na 15%. Dla wielu inwestorów to moment euforii i pokusa, by pozwolić akcjom rosnąć dalej. Ale świadome podejście wygląda inaczej. Właśnie wtedy sprzedajesz fragment tego, co urosło, i dokupujesz to, czego masz mniej w portfelu. Nie zgadujesz kierunku rynku, nie próbujesz trafić w idealny moment. Po prostu trzymasz się planu. Na koniec chcę zostawić Cię z jedną ważną myślą. Wolność finansowa nie zaczyna się przy 100 tysiącach złotych. Ona zaczyna się dużo wcześniej. Przy pierwszych 5 tysiącach, kiedy uczysz się nawyku odkładania. Przy 20 tysiącach, kiedy budujesz pierwszą strategię. I wreszcie na poziomie 50 tysięcy, gdy zaczynasz naprawdę rozumieć ryzyko i własne emocje. A 100 tysięcy? To tylko kolejny etap. Ważny, przełomowy, ale nie magiczny próg, który trzeba osiągnąć, żeby móc zacząć myśleć o FIRE. FIRE nie jest dla ludzi, którzy już mają kapitał. FIRE jest dla ludzi, którzy kapitał budują. Spokojnie, konsekwentnie, krok po kroku. Jeśli masz już 100 tysięcy, zaczynasz widzieć, jak procent składany działa naprawdę. Jeśli dopiero do nich dążysz, ten portfel pokazuje Ci kierunek.
To mapa, którą możesz zacząć realizować od dziś, nawet najmniejszymi kwotami. Jeśli ten film pomógł Ci uporządkować myślenie o Twoim portfelu, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj Inwestologię i napisz w komentarzu, na jakim etapie drogi do 100 000 jesteś dziś. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku.